Płyniemy z Malmo do Oslo. Po zeszłorocznych przygodach na Bałtyku uznaliśmy, że te wakacje spędzimy na zachodnim wybrzeżu, czyli Westkusten. Jak na razie pogoda nas nie rozpieszczała, ale tragedii też nie było. Pierwsze objawy choroby morskiej i drobne spięcia wynikające z życia na małym metrażu mamy już za sobą. Zostawiliśmy w tyle mniej interesującą część wybrzeża i w końcu wpłynęliśmy na odcinek upstrzony malowniczymi wysepkami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam noc? Dobrze. Dobrze? Wyspałeś się? Bardzo nawet. Noc na wyspie minęła spokojnie, bez żadnych niespodzianek. Rano przywitał nas sprzyjający wiatr i fale spore, ale wciąż w kategorii do ogarnięcia. Temperatura wreszcie przypomniała sobie, że to czerwiec. Słońce łaskawie wyszło zza chmur. Choć na tym ujęciu trudno to zauważyć. Ale to przecież klasyka żeglarstwa, piękna pogoda, tylko kamera twierdzi inaczej. Kolejnym celem było Stysze, lokalne centrum cywilizacji i biznesu. W planie były zakupy, ładowanie akumulatorów i dostęp do bieżącej wody. Życie na lądzie jednak wygląda inaczej. Wystarczyło znaleźć osłonę przed wiatrem, żeby poczuć, że to lato, a nie złośliwy przednówek. Jaka ładna pogoda. No, jak nie nasze wakacje. I 3 razy wyciągałem ten telefon i wychodzi, że każdy na wejściu. Stwierdziłem, że pójdziemy w jakąś jedną stronę, to wyspania jest dużo. Tylko pójdziemy w drugą stronę. Co No tak. znajdziemy? Wracamy na łódkę. Znaleźliśmy sklep spożywczy i zrobiliśmy zakupy. Tadam! A w tych zakupach są pierwsze na tym wyjeździe lody. A to już który dzień? Przepraszam? 4. dzień i jeszcze nie było lodów. To jest po prostu niemożliwe. Nie do zaakceptowania. Dlatego dzisiaj będziemy mieć 2. Każdy dostanie po 2 lody na głowę. Tu są lody. Jest soczek. Takie miejsce. Okoliczności przyrody. Piękne. I teraz będziemy spożywać lody. Potem przyszedł czas na rozprostowanie nóg i spacer po wyspie. Przez ostatnie kilka dni ani pogoda, ani okoliczności nie sprzyjały dłuższym wędrówkom, więc tym razem musieliśmy skorzystać z okazji. Trzeba uczciwie przyznać, że Stysze nie bez powodu jest jednym z ulubionych celów turystów. Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy tu jeszcze przed rozpoczęciem szwedzkiego sezonu urlopowego. Dzięki temu wszystko było praktycznie tylko dla nas. Tada! To już drugie lody. No, Tak jak było obiecane. powinny być. Kolacja. Takie kanapeczki. Nam tu ugotował ten oto osobnik. I nie może wyjść z podziwu, że pomimo tego wiatru i generalnie pogody całkiem niezłej, ale dość zimnej, dzieci tu biegają w czym? W kąpielówkach i kąpią się tam gdzieś. Szwecja, proszę powiedzieć, Szwecja. Szwecja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny dzień. Mamy pyszne śniadanko, które nam tu Arek przygotował. Pankejki. Mamy do tego dżemik i syrop klonowy, kupiony wczoraj w sklepie. Pycha. Arkadiusz nakłada warstwę kremu. Bardzo dobrze, bo ostatnio zapomniał. No, Tutaj generalnie przygotowania w pełni. Za chwilę będziemy wychodzić, a niektórzy mają to w nosie. I od ilu dni wiecznie tylko leżą i czytają? 3. Jakich 3? 5 chyba. No. Ile książek przeczytałeś od wtorek. kiedy wypłynęliśmy? Jest środa. Dobra, 5. Jednak 5. Ile przeczytałem książek? 3. 3.
Chyba 3. Możliwe, że 4. Możliwe, że 4. No właśnie. To był ten dzień. Wiatr idealny, słońce grzało, a na niebie raptem kilka leniwych chmurek. Człowiek zdążył już zapomnieć, że jeszcze wczoraj trząsł się z zimna. Jest jakaś niepisana reguła kosmosu, że nie może być brzydko i marnie przez cały czas. Muszą przyjść też te dni, które wyglądają jak żywcem wyjęte z pocztówki. Ale piękne żeglarstwo. Tutaj już fali nie ma, schowani za wyspami. Piękne żeglarstwo. Teraz będziemy przechodzić między takimi dwoma wysepkami urokliwymi, z białymi domami, z jakimiś porcikami. Pobraliśmy właśnie taki kurs, żeby już nie musieć żadnych zwrotów robić, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. W tej części wybrzeża ruch zrobił się wyraźnie większy. Miło było widzieć inne żagle, już nie tylko daleko na horyzoncie. Tu okoliczności przyrody są takie, a na zewnątrz tak. Pięknie, po prostu pięknie. Będziemy ćwiczyć podchodzenie do boi. Do gdzieś tamtej boi. Nie widzę dokładnie. Manewr wyszedł nam jak na kursie żeglarskim. Na samym grocie, powolutku. Oczywiście nic z tego nie zostało nagrane, bo wiadomo, jeśli coś nagrywasz, to się nie uda. Nadszedł też ten czas, że po ponad roku nakleiliśmy nazwę. Do tej pory Malin była tylko na papierze, a my bujaliśmy się incognito. Teraz jak coś zmalujemy w jakimś odległym porcie, to będzie wiadomo, że to my. Po południu zdecydowaliśmy porzucić boje i przybić do brzegu. No bo co to za wakacje, jeśli nie można zejść na ląd i pozwiedzać okolicy? Nawet jeżeli to goła skała. Oto nasze skarby po przejściu się wzdłuż wyspy. Niektórzy chcą je spalić od razu. Ja się nie zgadzam, ale... O, tu jeszcze resztka palety. Ale najlepszym zbiorem jest to. Czaszeczka. Była rewolucja. Zamontujemy ją sobie na malin. Miała rewolucję. Będzie ozdobą naszej łódki. Tak, mamy przyozdobiony stół do kolacji. No daj mi 10 sekund. Arkadiusz dzielnie walczy nam o kolację, abyś nie zepsuł, bo będziemy głodni. Miejsce piękne, ale ryby nie brały, więc zostały nam parówki. Wszędzie kiełbaski. Bułka. Po szwedzku. W naszym ognisku będziemy robić sobie super gigantyczne mega marshmallowy. Uwaga, przeterminowane tylko 1,5 roku ponoć. Zaraz sprawdzimy, jak psują się wykonane, uwaga, w Ameryce marshmallowy. Co tam się może zepsuć? Tam pewnie jest cała tablica Mendelejewa, więc nic się tam nie może zepsuć. I jak? Smaczne. Smaczne? To jest serek. A ty co uważasz, smaczne czy niesmaczne? Całkiem niezłe. Mhm. Taktyka jest, żeby to gryzać. Potem znowu dawać. Okej, dobrze. Tak będziemy robić. Wieczór spędziliśmy podziwiając zachód słońca. Za to po powrocie na łódkę Tutaj ludzie przygotowują się do pójścia spać. A tu takie sprawy się dzieją. Arkadiusz naprawia po ciemku. Naprawiam, bo się nie zepsuło. Wybebeszył łódkę. Tu jakieś flaki wystają. Akcja trwa. dzień zamknęliśmy, kiedy wciąż było widno. Nie sposób było czekać, aż zrobi się ciemno. Zwłaszcza przy pełni. Nowy dzień, poranek.
To herbatka. Niektórzy już po kawce. Dzień pełen sukcesów. Jeszcze się nawet nie zaczął. Sukces jak sukces. To co się wczoraj stało? Co to było za Okazało się, że 2 dni wybebeszanie temu- łódki? 2 dni temu przepalił nam się bezpiecznik od ładowania z paneli. Ten bezpiecznik to była pozostałość poprzedniej instalacji. Która Jak była, większość rzeczy na tej łódce. Tak, która była na tą samą, na ten sam amperaż, więc generalnie po jego sprawdzeniu stwierdziłem, że będzie dobrze. No ale okazało się, że nie jest dobrze. Bezpiecznik jest takiego starego typu, co generalnie nie szkodzi bezpiecznikom, ale się wziął i przepalił 2 dni temu. Właśnie sprawdzam w dzienniku, co się działo 2 dni temu, jaka była pogoda. 1, 2. Płynęliśmy z Okero do Styrso. Była ładna pogoda? Było tak se, nie? No nie świeciło jakoś bardziej niż zwykle. No właśnie, bardzo nie nie wypalało świeciło. nam oczu. Bardzo nie świeciło, ale tutaj z trendów wynika, że zdechło nie wiem kiedy. Mhm. Ciężko stwierdzić. No nie, bo to jeszcze jest Dobrze, to jak to naprawiłeś? no naprawiłem już. Poczyniłeś jakieś cuda Czary-mary. niewidy? Czary-mary? Czary-mary, dokładnie. Mhm. Będzie pani zadowolona. Nie mam wyboru. Dzisiaj na śniadanie jajecznicka z szynką. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie tego śniadania wciąż śpi. Dlatego inni muszą robić. A jednak kucharz wstał i zabrał się za gotowanie. Tak. Wszystko moja Praca. praca. Jest chodzę, nie ma problemu, nie zostaw. Taką mamy jajecznicę. Nie będziemy brudzić. Kuchnia wydała. Nie ma sensu. Nie ma za co. Tak. Odejście od brzegu nie wyszło książkowe, bo przecież nagrywaliśmy. A wiadomo, że jak nagrywasz, to musi się coś pokomplikować. Poprzedniego dnia przy wyrzucaniu kotwicy zupełnie nie przemyśleliśmy, jak będziemy ją wyciągać następnego ranka. Kto się nie przejmuje przyszłością, ten ma czas na bajzel na pokładzie. A my, poza chaosem totalnym, obeszliśmy się bez szkód i ofiar w ludziach. Sukces! A następnym razem? Już wiemy, że warto przygotować się tak, żeby nie było niespodzianek. Summer się zbliża, winter is coming. Wiatr zerwał się dość mocny, więc wybraliśmy trasę z najlepszą osłoną przed otwartym morzem. Wąski przesmyk, dobrze chroniony przed falami i wiatrem, wydawał się idealnym rozwiązaniem. Latem ten szlak bywa całkiem zatłoczony, ale o tej porze roku mieliśmy go praktycznie tylko dla siebie. Postanowiliśmy zrobić międzylądowanie i uzupełnić zapasy w porcie, który podobno warto odwiedzić, jeśli ma się łódkę. Taki lokalny must be dla żeglarzy. Jesteśmy w Marstrand. Ponoć bardzo popularnym i ekskluzywnym porcie, w którym warto pływać i się pokazywać. Miasto jak miasto. Może architektonicznie prezentuje się lepiej niż inne, ale jako że nie jesteśmy wielkimi fanami miejskiego zgiełku, ograniczyliśmy się do krótkiego lansu. Tyle, by zjeść obiad, skorzystać z pralki w porcie i uzupełnić spiżarkę. Potem bez żalu ruszyliśmy dalej. Niestety wiatr okazał się trochę zbyt ambitny jak na nasze standardy. Jasne, mogliśmy zrefować żagle i powalczyć z falami. Ale Malin to łódka rodzinna, a nie regatowy potwór, a my robimy to dla przyjemności. Nie na nasze nerwy jest halsowanie między skałami przy takim wietrze. Nie mówiąc o tym, że pierwszy raz płynęliśmy Malin w takim miejscu i w takich warunkach. Jeszcze nie wiemy, na co ostatecznie stać ją i nas.
Szanujmy się, to wakacje, a naszym celem nie jest bicie rekordów w ekstremalnym żeglowaniu. Dzień zakończyliśmy w niewielkim porcie niedaleko Hellevik Strand. Ten stolik już rozłożę tutaj. Pomni zeszłorocznych niepowodzeń, w tym roku kupiliśmy sobie inne płatki. Takie. Z innymi nic. Znów słodkie i niezdrowe. Dzieciowe płatki. Jak już jestem na wakacjach, to muszę mieć coś niezdrowego. No proszę, tu moja krew. Śniadanie musi być słodkie i niezdrowe. Opuszczamy ten lokal. Tu masz potem. Okej, Basia, chodź tam, przełożymy na biegowo już. A dzisiaj warunki żeglowania są drastycznie inne. Na relaksie, niemalże chill out. Tak jest. Tam port, który zostawiliśmy. Tam taki mały porcik aspirujący do bycia całkiem luksusowym portem. Wigilia Midsommar to dla Szwedów najważniejsze święto roku. Zapomnijcie o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy czy nawet o ich święcie narodowym 6 czerwca. Jeśli istnieje dzień, w którym wszystko, od sklepów po bary, jest zamknięte, to znaczy, że to naprawdę coś poważnego. Na ten dzień wybraliśmy okolice Głosę. Okoliczności przyrody piękne. Błękitne niebo i wreszcie jakieś słońce. I generalnie nie naparza wiatrem jak wczoraj. Suszymy rzeczy. Nie żeby były mokre, ale żeby się trochę przewietrzyły. Kołderki, poduszeczki. Ręczniki. Arkadiusz sprawdza niezależnie temperaturę wody. Midsommar. Audiotra winter is coming. Podatek. Ktoś tutaj przyjechał i struga kozaka. Struga kozaka. I żebrze goodisy. Nie wiem, czy mogę ci dać, już tu niewiele zostało. Do kieszeni to wpychasz? Zaraz to sobie zjem. Ej, bo mi tu wybierzesz wszystkie te najlepsze. Hej! To się nazywa dopiero podatek. Sam jesteś podatek. Jak to było, zarobiłem. Jak to było? Zarobiłem wszystko. Wszystko. Do wszystkiego doszedłem ciężką pracą własnych chłopów. Cała Szwecja tradycyjnie świętuje ten dzień w otoczeniu natury, z kwiatami we włosach, śpiewem i tańcami wokół słupa majowego. My postanowiliśmy odpuścić sobie te atrakcje. Mieszkamy tu już jakiś czas, więc w naszym skromnym wydaniu ograniczyliśmy się do truskawek z bitą śmietaną. Takie mamy świętowanie. Oj, przepraszam. Pyszny deserek. Muszą być tradycyjnie truskawki. Bo Midsommar to święto truskawek. Szwedzki truskawek. Jest i kawa. Kto pije, ten ma. Inni mają herbatkę, No wodę. a jeszcze inni mają wodę. A i taki chill out popołudniowy. Na szczęście pogoda była jakby wyjęta z reklamy biura podróży, a tutaj nic nie ma takiego wpływu na jakość życia, jak pogoda. Słońce potrafi zmienić zwykły dzień w prawdziwą celebrację.